Wyjdź z mojej przestrzeni, szczeniaku! Czwórka obcych sobie wilkołaków dotarła do Kernu, położonego niedaleko Milton. Miejsca, które miało przynieść odpowiedzi na dręczące ich wizje. Zamiast ciszy i spokoju przywitał ich jednak chaos. Bariera świętego miejsca została rozerwana, a przez szczeliny wdarły się martwe zwierzęta, opętane przez duchy Umbry. Wataha stanęła ramię w ramię, by bronić serca Kernu. Lecz pytanie pozostaje otwarte. Czy ten kruchy sojusz zdoła przetrwać w obliczu rozkładu toczącego Milton? Tak, gwałtownie. Patrząc ci prosto w oczy. Powiedzcie teraz Jamesowi, co on widzi, jakie emocje. Nie mi, tylko on jest dobrym obserwatorem, on patrzy. No i co on widzi, jakie emocje w tym, w jakim kierunku to idzie. Okej. Znasz mnie. Tak. Wiesz, kiedy ktoś mnie nadepnie na ocisk. Widzisz, że gdyby nie to, że matka jest, Luiza jest aprobuje ich miejsce tutaj, ich obecność, ona już by prawdopodobnie wykopała ich dawno na zbity. Dokładnie. Hamuje się. Trochę irytuje ją to zachowanie, ale z drugiej strony podoba się, bo w sumie fajnie jest czasami się pomierzyć z kimś, kto nie jest człowiekiem, albo... Dobrze, jasne. Czujesz to, także ty, Maćku, ponieważ masz wysoką intuicję. Czujesz to. Tak, ja wiem i faktycznie To jest widzisz, gra. że wstałem bardzo szybko na równe nogi, spojrzałem jej prosto w oczy, ale już dostrzegasz, zanim dostrzeże to ktokolwiek inny, że ja nie jestem zły. Wręcz przeciwnie, jestem zadowolony. I faktycznie w te słowa mówię: podobasz mi się. Będziesz się nadawała do naszej watachy. Matko, wiem, mówiłaś, że powinniśmy porozmawiać z Widzącym prawdę. widzącym prawdę. No, to dalej. Za mną. I nie wiem, gdzie idę, ale idę po prostu, wiesz, w stronę wyjścia. Okej. Pomóc sprzątać trupy. Nie, chyba grać z tym, Galiardem. Co wy robicie? Patrzę się tylko, co on robi. Matka Luiza tak pokiwała głową. Zaprowadźcie ich. W porządku. Powinnaś porozmawiać z widzącym prawdę. On jest taki jak ty. Jest bardzo stary. Ma wiele doświadczenia i wiele przeszedł. Pewnie doradzi ci, jak sobie poradzić z tą sytuacją. To jest ważne dla stada, rozumiem. On nie ma stada. Czyli jest na uboczu. Czemu go tolerujesz? Jest za stary, żeby być twoim partnerem. Uśmiechnęła się. Widzący prawdy jest za stary na wszystko. Musisz z nim... Sama się przekonasz. No dobrze, skoro musimy dalej. Niektórzy by Rozmawiać. powiedzieli, że jest za stary na śmierć. To prawda. To prawda. Chodźcie, zaprowadzę was do niego. Przeszedłeś przez kilka jaskiń, przez kilka komnat, jak mogę to nazwać. I rzeczywiście weszliście do nory, bo to jest najlepsze określenie tego, co widzicie. Wokół jest nisza, taka dość wąska, ale pełna świec. I to jest jedyne oświetlenie tutaj. Ona jest dość głęboko w ogóle w jaskini.
Więc ogólnie w tamtych częściach jaskini jest oświetlenie normalnie, lampy, prąd, wiecie, a tutaj nic takiego nie ma. Widać, że na ścianach wiszą różnego rodzaju duchowe elementy Indian. Łapacze duchów, takie okrągłe, jakieś pióra, jakaś złamana włócznia. Jest też klejf, który srebrzyste ostrze jest na postumencie. Trącą. Dużo Jeden z nich. duże wygęszczenie i do takich konkretnych fetyszy i Tak. artefaktów. Czujesz, jak duchy zawarte w tych przedmiotach aż kipią, że tak powiem, Tak, energią. mój kościany lodowy gwizdek, czy jakkolwiek go tam nazwiemy, aż wibruje pod koszulą niczym wiedźmiński medalion. Z tej rezonacji w nim też przecież są zaklęte duchy. Widać postać wilka. Siedzi na tylnych łapach, przednie wyprostowane z przodu. Wilk jest duży. Mimo wszystko jak na wilka, na samą formę. To nie owczarek, to jest 2 razy... Wydaje się, że jakby był może w formie hispo, ale nie, jest całkiem duży. Ale jednocześnie bardzo chudy i z takim szeroką piersią i pełen siwego futra. W oczach, ciemnych oczach dostrzegacie ogromną ilość doświadczenia, życia. To na jego ciało widać, że już jest to stary wilk, bardzo stary. Jego lewa łapa lekko się trzęsie, ale w oczach dostrzegacie życie. Przekrzywił tylko łeb. I kiedy weszliście, A jak pachnie? pachnie starością, pachnie takim kurzem, rezygnacją i rozpaczą. Aż mi się Jaką wydzieliło. ma rangę? Nie wiesz. Nie masz pojęcia. Ale to Znaczy nie jest, wiesz, że on tutaj to nie istnieje, jest ale... pierwszy raz dla mnie. Tak, dlatego właśnie, ale nie masz, nie wiesz. Tak. Jest stary. Niewiele mówi, nie bierze udziału czynnego, ale to miejsce jest jego miejsce. Przepycham Kern. się przed nimi wszystkimi. Jasne, oczywiście. Jest dość miejsca dla każdego, ale weszłaś pierwsza. Tak, ja- Przepchnęłaś się oczywiście. Chciałem iść Tak. pierwszy, ale faktycznie Tak. dostałem z bara, kiedy nawet nie zauważyłem i... Ja wstępuję. Witaj. Dawno się nie wiedzieliśmy. Widzę, że masz się doskonale. Prowadziłam tobie przybłędy. Ponoć są potrzebni, ja uważam, że nie, ale oni są twoi. Jakby na pysku wilka wydaje wam się, że pojawił się może delikatny uśmiech. Ale tylko przez chwilę, ponieważ zaczął się zmieniać. I w momencie przemiany w starca okrył się tylko kocem, który się pojawił. Koc to taki pled indyjski z jakimiś indyjskimi symbolami. Widać, że nie jest to Indianin. On ma raczej rysy delikatnie egipskie. Śniada twarz, ale pozbawiona włosów na twarzy, tylko długie, siwe włosy i zapadnięte policzki, jest bardzo chudy, z szeroką piersią. Ręce teraz skrzyżował, nogi skrzyżował po turecku, przykrył się tym pledem, jest cały nagi. Oprócz tego pledu. Widzę, że to trochę potrwa, wyciągam gumę i zaczynam rzucić, obserwując. Widać, że przenika was swoim wzrokiem. Ja ziewiam, bo mnie to stresuje. Ten wzrok jest przenikający. Jakbyście wyczuli rentgen. Dosłownie spogląda w głąb waszej duszy. Przez chwilę na każdego z was. Mimo że już widzieliście go kilka razy i może kilka razy nawet z nim rozmawialiście, to za każdym razem jest to samo uczucie. Odwrócił się do ciebie i spojrzał. Widać, że jego angielski nie jest to jego język ojczysty. Nie mówi z jakimś konkretnym akcentem, a składa słowa starając się
jakby z pamięci mówić. Dziecko Lupusa. Dawno takiego nie widziałem. Jest nas coraz mniej. Oby nas nie było w ogóle. Dlaczego tak mówisz? To Czemu w jest to klątwa. wątpisz? Widzę ją. Ludzki Wiem, świat jest dziwny. żebyś wiedziała. Wiesz, czego nie cierpię? Toalet. Ta woda jest obrzydliwa. Nie Żadnej nie spotkałam, będę wypatrywać. Nie pij wody. Szczególnie jak jest niebieska. Uśmiechnął się. Polecałbym też Tej uważać wody na nie żółty można śnieg. pić w Kernie? Hmm? Wody w Kernie jest niebieska. Ale to jest inny rodzaj wody. To skąd mam wiedzieć, którą można pić, a którą nie? Czy to pachnie jakoś inaczej? Musisz to przeżyć. Musisz to doświadczyć. Ja ci nie odpowiem na to pytanie. Musisz żyć. A czuję, że poddajesz się. Czemu mam się poddać? Bo doświadczyło Przecież nie cię jestem coś. ranna. Doświadczyło cię coś, co przygniata chęć życia. Nie rozumiem. To jakieś ludzkie pojęcie? Znajdę wrogów Gai i ona mi odda to, co zabrała. Jest takie proste. Jeśli dożyje. Nic nie jest takie proste. Przeżyłem to samo co ty. Zostałem sam. I długo nie mogłem się z tym pogodzić. Byłem obcy wśród obcych. Ale było też wiele radosnych chwil. Śmierdzisz Harano. Tak spojrzał, przerzucił wzrok. Chciałeś z nami rozmawiać o czym? O tym, że nie wyszedłeś z tej jaskini od dawna. Nie widziałeś faktycznie żadnej toalety, ale jedną sobie tu urządziłeś. Czy tak zachowuje się wilkołak? Spojrzał. Słyszysz warkot z twojej prawej strony. Nie odzywaj się tak. Masz prawo tak mówić? Masz prawo mnie oceniać. Poddaję się temu. Masz rację. O tak, bo właściwie tak właśnie wygląda ten Kern. Tak na niego wpłynąłeś. Poddałeś się i zaraziłeś tym pozostałych. No i odeszli. 2 tygodnie temu, a wy przez 2 tygodnie nie zrobiliście nic. A dzisiaj bariera pękła. I co? Co macie zamiar z tym zrobić? A ty? Działamy, odbudujemy. A ty co chcesz z tym zrobić? Pójść tropem tych, którzy to spowodowali. A potem... Odsłaniam, wiesz, kiełki, które zamieniają się tak w te wilcze, które mają już dać zrozumienia, co potem. Jesteś tu, żeby tworzyć. Więc twórz. Jestem tu, żeby pokazać wam, że nie wszystko jest jeszcze stracone. I że niektórzy z was wierzą w fałszywych proroków i złe duchy. Dlaczego chciałeś z nami rozmawiać? To ty chciałeś ze mną rozmawiać. Matka Lucien powiedziała, że masz nam coś do powiedzenia. A nawet nie raczyłeś się wyjść do nas z jaskini. Spojrzał na ciebie, jakby próbując... Dobra, starczy tego. Ile można gadać? Mają dołączyć do nas, czy nie mają dołączyć? Są sprawdzeni, czy nie? A jak myślisz? Nie.
Dlaczego? Czy oceniasz mnie tak samo, oceniasz ich tak samo jak on mnie, nic o mnie nie wiedząc? Nie. Chyba nie. Piłujący kości. Z uśmieszkiem ma otwarty dzienniczek i notuje wszystkie informacje, które przez tą rozmowę usłyszał i potwierdza sobie wszystkie jego przypuszczenia, które miał do tych ludzi. A ze co swojej ty sądzisz? obserwacji. Co o nich sądzisz po tej godzinie spędzonej z nimi? Jakichś złych intencji od nich nie wyczułam wprost, albo mają właściwe medaliony, które ukrywają ich prawdziwe intencje, albo faktycznie Gaja ich tu sprowadziła razem z nami. Dziwne, że wszyscy przybyliśmy w tym samym czasie, więc matka Gaja coś planuje może większego dla nas. Ja myślę, że nie wiedzą, po co tu przybyli i trzeba nadać im kierunek. Jednym z nich jest na pewno głos Gai, który mówi o tym, że powinniście połączyć siły. Przecież mówiłam to od początku, o czym my rozmawiamy przez tyle słońca. Daj mu się wygadać. Dawno nie miał do kogo się odezwać. Biały Mustang. Jesteś na jego tropie. I zupełnie blisko i zupełnie daleko. Jeśli coś wiesz. Ale tak, wiem jedno, że to on tutaj cię przyprowadził. W jakim świetle go to stawia? Dobre pytanie. Jestem zmęczony. Cieszę się, że mogłem was zobaczyć. Również się cieszymy, że mogliśmy Cię odwiedzić. Nie będziemy Ci zajmować więcej czasu. Idźcie. Ale możecie wrócić, jeżeli będziecie potrzebować więcej porad. Bo mimo, że jestem w tym Kernie i nie bardzo udzielam się w nim, to jednak wiele widzę. Więcej niż wam się wydaje, to jest przekleństwem. Idźcie już. Tak, jak powiedział pierwszy raz, to już. Okej. Już pierwsza wyszła. Znowu przetnijmy scenę, bo nie ma, gramy na sceny, tak? Nie ma sensu chodzić, wiecie, tam po pokojach, coś takiego. Jaki macie plan? Co z tym wszystkim na tą chwilę? Ja czekam, aż ktoś mi oznajmi wreszcie, na co polujemy, bo na razie gadamy i tracimy energię na dziwne rzeczy. Zwerbalizuj to w takim razie w scenie. Komu? Masz tak naprawdę ich, matkę Luizę i Terego. Terry, opisałem go wcześniej, rzeczywiście jest zniekształconym, ma rękę glabrą, ale tutaj jest człowiekiem i ma bielactwo, jest ciemnoskórym mężczyzną, a około 20 parę lat, ale ma pełno białych plam. Nie wiem, czy widzieliście takich ludzi albo modelki. Takich Ładnie ludzi wyglądają. albo modelki. Albo modelki, dokładnie. No. Dwie grupy. Bardzo dobre. Dzięki Maciek. Ale tak, więc w sumie tylko ich. Scena należy do was. Czy Terry, gdzie usuwa Terry te wszystkie ciała tych zwierząt? Wziął je do wora i I do jeziora. powoli wynosi na zewnątrz, że pewnie jakiś dół, tak? Ale Terry tak spojrzał do dołu. Wykopałem dół. Bardzo dobrze, Terry. Pozwól mi jeszcze im się przyjrzeć. Chciałbym zobaczyć, póki jeszcze są w jakiejkolwiek formie, czy coś zauważa. Jakieś ślady i poszlaki. Mówiłem matce Luizie, żebym je spalić, ale powiedziała, że ogień będzie widać, dym. Mądra jest nasza matka. Spalić? Pożywienie? Zobaczmy, co tam się Dobrze, czai. jest Chcę jeszcze. zajrzeć Popadlina. jeszcze do wora, zobaczyć, trzeba ją czy zakopać widzę na w ciałach gorszy moment. jakiekolwiek ślady, oznaki naruszenia przez cokolwiek innego. Wyszedłeś razem z Terrym. W scenie jest wasza trójka i matka Luiza w takim razie.
Skoro to jest twoje terytorium, to kiedy ruszamy na polowanie i gdzie? Najpierw zasusz na to polowanie i możecie posprzątać te truchła. Zresztą pomóżcie. Ja też się zabiorę za to. Jest dużo roboty. A Terry sam nie będzie pracował. Pokażę wam coś. Przecież jest najniżej w hierarchii. Jakie to ma znaczenie? Trzeba pozbierać, to trzeba pozbierać. Tak? Powiedziała matka Luiza. Widać, że podeszła obróciła tablet, poklikała w nim i odpaliła YouTube'a. Dosłownie. Filmik przedstawiający, kamera jest jakby widza przedstawiającego na boisku do baseballa. Widać, że gra mała liga. 9-10-letni chłopcy odbijają, wiecie, biegają w tych małych strojach, rodzice się tam ekscytują, tak? I przez dosłownie dobre 2 minuty oglądaliście mecz małych ludzkich dzieci. No tak. W grę, którą w ogóle nie ten. Jedynie co, to miałaś ochotę to polecieć może za tą piła. piłką, którą tam, wiesz, odbijali, tak? Dokładnie. Ale wy wiecie, że to jest mała liga. Ale nagle widać, że kamera straciła ostrość, jakby zrobiła zbliżenie i po jakimś bieganiu jeden z chłopców się przewrócił czy coś takiego i nagle kamera jakby zbliżyła się na tą scenę, na kobietę, która rozmawia z sędzią. I widać, że ta rozmowa jest bardzo gwałtowna. Nie słychać do końca, co mówią. Jednakże ona coś krzyczy, tak? Że to był faul, jakieś tam słowo jakby podgłośniła jedynie co, ale tłum rodziców gdzieś tam wydaje jakieś okrzyki. Trochę to wszystko zagłuszając, więc widzicie, ale kamera skupia się na kobiecie, która coraz bardziej gwałtowniej, werbalnie atakuje sędziego. Aż do momentu, w którym nagle rzeczywiście zjeżyliście się wszyscy naraz. Ponieważ z jej nadgarstków nagle wysunęło się takie ostrze, jak żądło i machnęła prosto w kierunku sędziego. Te żądło znikło, i kamera, wiecie, gdzieś tam poleciała, jakby ktoś był w szoku, poleciała gdzieś tam po chwili na kobietę, która odwróciła twarz i w tym momencie zapauzowała matka Luiza na nią. Widać wyraźnie twarz kobiety. Trudno określić jej wiek. Dla ciebie jest to niepojęte. Wy wiecie, że może mieć ciebie tam nie ma niestety, ale widać, że 30 parę lat, tak? Jest wkurzona, widać, że ma lekko żółtawe oczy. To jest nasze boisko. To tutaj. W Milton, dokładnie tak. I znowu nacisnęła play i widać, że ostrze schowało się do nadgarstku. Jest jakaś szansa, że jest to przerobione? Widać, że ma bardzo dużo wyświetleń, tak? I w ogóle i podpis. Dostrzegacie, że wkurzona królowa Oz, tak? Na sędziego w Milton i tam komentarze, wiesz, sypią się, co tam ludzie nie robią, tak? Ale fajne efekty i tak dalej. Ale wy zdajecie sobie sprawę. Jedną najważniejszą. Wiem. To Fomor. Ja sobie nie zdaję sprawy. Zdajesz sobie, biały gołąb opowiadał ci o Fomorach. Mówił ci o nich. Mówił o duchach, które przyjmują ciało ludzi. Coś, co dla innych może być efektem specjalnym. Wiecie też o Derylium. Coś, co może powodować, że ludzie nie dopuszczą do siebie to, co widzieli. To wy na tym filmie dostrzegacie, że to był Fomor. Sprawdzam datę. Kiedy to było? Tydzień temu. Widziałem już to nagranie, kiedy zbliżałem się do tego miasta. Kierowca ciężarówki pokazał mnie. I wcale się nie zdziwiłem. Już na wiele kilometrów czuć było swąd zgnilizny tego miejsca. A jeśli spojrzycie głębiej, to sami zobaczycie, jak to miasto jest zepsute. Czy jest Ja sama, to- czy w stadzie? Ta istota. Skoro jest osą,
To gdzie jest ich gniazdo? To nie jest dosłownie osa. To są filmiki na Wilczyca platformie. ma więcej racji niż może ci się wydawać. Może. Jeśli jest jedna, to musi być ich więcej. Faktycznie, to słuszna uwaga. Zatrzymajmy się na chwilkę i przejdźmy do piłującego kości. Pochyliłeś się nad dziurą. Widać, że płytkiej bardziej więcej śniegu tam będzie niż tej ziemi, tak? Przykryte, ale tery rzeczywiście trzyma Oskard i pokazuje ci na te martwe zwierzęta. Chciałbym, żebyś wykonał test śledztwa, inteligencji i śledztwa. Stopień trudności określam na 2. I w tym ma być jedna kość. I masz szał, jeden tak, jedna tak. 9, Masz dwie dziesiątki? 10, 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 sukcesów. Nie jestem pewien, czy to jest osa. Ale ma żonę. Pszczoły też się mają. Ale to jest to samo. Żonło ma lata. Ale osy nie budują. Nie ma z nich pożytku. Ciężko je okiełznać. Wilki też nie budują. Nie o tym mówię. Jakie to ma znaczenie? Jakie ty w ogóle masz imię? Jak nazwał cię Nie. twój... Kiedy się przemieniłaś, pewnie miałaś przewodnika. A, Farka. Farka. Bardzo ładnie. Więc, Farko. W tym mieście są fabryki. I nie zdziwiłbym się, gdyby należały do Pentexu. Zresztą w Umbrze widać ich ślady. Fakt, Zapolujmy na to. że są wszędzie. Nawet ciężarówka, którą tutaj jechałem, śmierdziała jak fabryki Pentexu. Co tym bardziej skłania mnie do myślenia, że to, co widzieliśmy, nie jest przerobione i że maczają w tym swoje paluchy. Czy jak zapolujemy na fabryki, to znajdziemy tą kobietę? Myślę, że najlepiej zacząć poszukiwania tam, gdzie najbardziej śmierdzi. No, staram się Nie dowiedzieć, jest kto to robi głupie. interesy. Może W noży jest największy zapach. Tutaj jednak będzie trzeba chyba zapolować trochę inaczej. Może nam się przydać ludzka strona i wasze kontakty. Jakby na te słowa wszedłeś do środka z informacjami, które zdobyłeś wcześniej. Te zwierzęta są martwe od kilku dni. Trudno rozpoznać, co było przyczyną śmierci, ponieważ wilkołaki, wy, tak, poradziliście sobie z nimi doskonale i rozczerpywaliście je, tak? Ale niektóre elementy świadczą o tym, że chyba jednak nie wszystkie rany zostały zadane przez was. Niektóre z nich zostały zadane bronią, znaczy narzędziem ciętym, fachowo mówiąc jako śledczy, narzędziem ciętym, czymś bardzo, bardzo ostrym. Coś, co mógłbyś uznać za maczetę albo tasak. Jakbyś miał możliwość zbadania w laboratorium u siebie, tak? Mógłbyś pewnie znaleźć jakieś odrobinki, jakieś pyłki metalu. Zawsze to się kruszy gdzieś tam na kościach, tak? Pewnie mógłbyś potwierdzić tę teorię. To wszystko już było martwe. Wszystko było martwe. okej. Dokładnie. To dużo sukcesów, wymagane były tylko 2, tak? Ale w tych warunkach też ciężko coś więcej określić. I kiedy na czynnik ludzki powiedziałeś, akurat wszedłeś do środka, na stole wciąż widzi tablet i oglądali YouTube'a. Tak? Czarny napis, widać, że Królowa Oz Milton.
To jest filmik. Dobry film grali? Wiesz co, zobacz sam. Okej. Kiedy- Podchodzę i chcę mu puścić, żeby też zobaczyć. Ponownie obejrzeliście i potwierdziło się... Nie, przeskipuję od razu do momentu... Okej, jasne. Po 2 minutach przeskoczyłaś z powrotem i bardziej się umocniliście w tej swojej przekonaniu, że macie do czynienia z Fomorem. To jak się poluje. Nie znasz tej kobiety. 6000 mieszkańców Milton, nie znasz wszystkich. W drugą stronę, ciebie mogą znać, tak? Większość unika. Ale wiesz, że oczywiście istnieje mała liga, jest tylko jedno boisko Gdzie i zostało? widać dobrze twarz tej kobiety. Nikt niestety nie opisuje, jak ona się nazywa, nic nie jest napisane w komentarzach, kto to. Ale komentarze są bardzo różne, od złośliwych, że co ona wymyślała tam, jakby nikt w ogóle nawet nie zauważył, że ona pojawiła się jakieś ostrze, wiecie, w jej ręku, tylko czemu ona wymyślała tego sędziego, tak? Wszystko było prawidłowo, jakby przechodzili do rzeczy normalnych. Warto jeszcze dodam tylko z Derilium jest tak, że jak ludzie oglądają na żywo waszą przemianę, to rzeczywiście wpadają, tak? Ale jeżeli oglądają to nakręcone na wideo, to nie, to widzą to normalnie. Widzą, że rzeczywiście zamieniliście się w wilkołaka, tak? Więc FBI, wszystkie te służby, wiecie, oglądając to mówią, okej, wiemy z czym mamy do czynienia, schowajmy to przed ludźmi, bo to tak trochę działa, tak? Po prostu. Ale nadal osoby komentujące widzą ten film, ale nie widzą tych elementów ducha. Tak, My widzimy. tak. Znaczy, wiesz co, niektórzy może widzą, tak, no bo nazwali to jako Królowa Oz, tak, ale piszą to, o, ale fajne efekty specjalne, tak, ale ktoś to robił śmiesznie, tam buziaki, uśmieszki, wiesz, jak to lajki, jak to na YouTubie, wiesz, po prostu nie dociera do nich, że to może Ludzie być mają absolutnie... tendencję do tego, żeby bagatelizować te rzeczy Tak. i tłumaczyć je sobie w sposób taki, żeby nie dopadło ich do liczby. Żyjemy w takich czasach, że zobaczcie, ale sztuczna inteligencja zrobiła, tak? Ale ktoś napisał głupiego prompta, tak? I ciężko rozpoznać. Nie wiesz oczywiście o co chodzi, nie umiesz czytać zapewne. Chociaż nie wiem, umiesz, tak? Okej. Nauczyli się, świetnie. Czytać, pisać w miarę, Wiesz, rozmawiać. ale wiele z tych elementów, rzeczy, które tam jest opisane, wymyka się spod twojej wiedzy. Nie wiesz co to jest, czemu oni piszą AI, i uśmieszki, tak? No nie jest to. Albo FX. Co to jest w ogóle? Nie masz Tego się nie pojęcia. Tak. wytłumaczy. Tego I się nie widzę wytłumaczy. też, że tydzień temu zostało to opublikowane. Tak, tydzień temu. Dokładnie tak. A co my wiemy o tych duchach? Czy możemy... Co wiecie o Fomorach? Tak. To wasz największy wróg, tak? Zaraz po czarnych spiralach, po tancerzach spirali. Ale kiedyś Fomory są formą, jest ich wiele rodzajów, wiele gatunków, są duchami, które przejmują ludzkie ciała, tak? I mogą mieć, ujawniając się, mogą mieć absolutnie wiele form. Są złośliwymi duchami żmija, Co ty tak w myślisz? skrócie. Patrzę się Mhm. na piłującego kości. Co ty myślisz? Jest to dziwne zjawisko. Nie słyszałem, żeby ktoś taki ostatnio był w Milton. Musimy to na pewno sprawdzić. Pojechać na boisko, przepytać ludzi. Musimy przeprowadzić śledztwo w tej sprawie. No to idźmy tam. Ale najpierw trzeba pomóc posprzątać. Biorę jedną z strucheł jelenia i rzucam. Staram się w każdym razie, no bo to jest na pół w sumie Czy nie był duchowy po prostu? Nie, to było fizyczne ciało. fizyczne, Tak, okej. fizyczne ciało, tak, W dokładnie. środku ożywił jelonka. Właśnie dałam ci połowę. Mnie to przygniotło, bowiem... Wiesz, nie ma to głowy, wyprute, wiesz, nie ma flaki, gdzieś się tam walają. Ona zamiast zarobić porządek, to jeszcze to rozwlekła. Bo Tak. moja siła nie jest wystarczająca, żeby faktycznie to udźwignąć, więc przygniotło mnie to, straciłem równowagę i upuściłem to coś. To ja biorę ten truchła, no bo to jest jednak jakieś wyróżnienie, że pozwalają mi zakopać tutaj posiłek, tak? Więc idę zakopać przed norą. Wykopuję dziurę i tam tego jelenia zakopuję. Widać, że Terry tak trochę się ciebie obawiając, pracuje tym Oskardem, rozbijając zmarzniętą ziemię, ale mimo wszystko w milczeniu, wiesz, nie ucieka, pomaga mu w tym kopaniu po prostu, tak? Matka Luiza, kiedy już skończyliście,
Zajmiecie się tą sprawą? Spojrzała. Po co tu przybyliśmy? Też mam takie wrażenie. Nie widzę innego powodu na tę chwilę. No jest to wróg Gai, także popolujmy i tyle. Nie wiem, o czym rozmawiać dalej. Czuję, że w Milton jest więcej problemów niż nam się wydaje. A Kern rzeczywiście osłabł, ale dzięki wam znowu zyskał na sile. Może powinniście uważać na naszych wrogów, którzy wyczuli naszą słabość. Bądźcie ostrożni, Milton. Szeryf raczej nie będzie nam zbyt przychylny. Nie mamy tam żadnych sprzymierzeńców. W samym mieście rządzi Walmur. Walmur? Walmor. Uwaga, metagamingowo? No, chodzi o Walmart, tak? Tylko się pisze przez V, Wal i Mor, tak? Walmor. Czyli Walmart. Firma, która zatrudnia większość ludzi. Punkt dystrybucji przesyłek. Punkt dystrybucji towarów. Do tego dochodzi plugawa fabryka papieru. Co to jest papieru? To jest to i pokazuje kawałek papieru, który leży niedaleko. Pokazuję jej notatnik, którym robię notatki. Tak. Robi się je z martwych drzew. Ale to nie jest trudne do zabicia. Uśmiechnęła się. To nie, ale to coś, co produkuje, wytwarza ten papier. Spadka papieru? Matka papieru jest bardzo groźna. Raksza. Pożywia się drzewami naokoło. Bywa ich coraz bardziej. Nie mamy się gdzie chować. Ziemia cierpi, No to jest ofiarą. a wydala z siebie. Jakie drzewa? To powinna uciekać. I my sprawimy, że będzie uciekała. No dobrze. Tak się zasłuchałem, że urwałem wątek, który w głowie miałem, coś chciałem powiedzieć, ale mi się urwało. Fabryka papieru jest plugawa. oprócz Tak, Walmoru. a już wiem. Poprzednia Wataha, Raksza, próbowała wielokrotnie infiltrować to miejsce, ale nie udało się. Jest pilnie strzeżone. Jedyne co, to wiemy na pewno, że Walmur to swego rodzaju matka, to córka Penteksu. Mówiłem. Tam, gdzie są Fomory, jest zawsze Pentex. Pentex doskonale wie o Garu. Wie, kim są wilkołaki i jak z nimi walczyć. Dlatego ponawiam moją przestrogę. Bądźcie ostrożni.